Cześć, witajcie moi drodzy widzowie. Ja mam na imię Andrzej, prowadzę od 1,5 roku kanał Easy Vlog. Mieszkam w Sydney w Australii już 6 lat. Posiadam tutaj wizę Temporary Resident z prawem do pracy i muszę posiadać prywatne ubezpieczenie do tejże wizy, także bez prawa do publicznego leczenia i karty Medicare. W tej chwili, po tych 6 latach, postanowiłem opuścić kraj. Co poszło nie tak? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku Easy Vlog. Zapraszam. Na samym początku myślałem, że Australia to słoneczne plaże, stabilna gospodarka, oraz wysokie pensje. Wszystko brzmi prawie jak marzenie, czyż nie? Potem zacząłem się zastanawiać i szczerze mówiąc nie wydawało mi się, żeby to było idealnie, a wręcz przeciwnie, z biegiem czasu zacząłem spostrzegać bardzo dużo wad tego systemu. Następnie pomyślałem, że może ze mną jest coś nie tak i zacząłem się dosyć uważnie przyglądać decydentom tego kraju oraz tutejszej sytuacji politycznej i ekonomicznej w Australii. I czym więcej i dokładniej się przyglądałem, tym bardziej ze zdumienia przecierałem oczy. Jeszcze całkiem tak niedawno przyjazd tutaj i otrzymywanie obywatelstwa było całkiem proste i cały ten proces dosyć szybki, prawie bezpłatny, a wręcz rząd zachęcał wszystkich do przyjazdu tutaj, żeby osiedlić te niezaludnione tereny. Oraz Australia wtedy potrzebowała bardzo, ale to bardzo dużo pracowników w niemalże każdej dziedzinie. Po paru latach każdy kupował dla siebie dom i zaczął cieszyć się dosyć bogatym i stabilnym życiem. A jak wygląda to dziś? Na dość kiepskie mieszkanie w dosyć słabej dzielnicy przeciętny Australijczyk musi chorować w zasadzie całe swoje życie, ale zanim otrzyma kredyt, bo nie wydaje mi się, żeby kupił to za gotówkę, musi gnieździć się w przeciętnych i bardzo, ale to bardzo drogich mieszkaniach oferowanych przez ten rynek nieruchomości. Jest wiele przyczyn takiej sytuacji, a przede wszystkim to totalna niezależność rynku australijskiego od Chin, masowa imigracja oraz totalnie błędne decyzje ówczesnych decydentów. To, co mówię, może dla Was wydawać się niewiarygodne, gdyż Australia może się wydawać dla każdego idealnym miejscem do życia oraz chyba jednym z najlepszych, tak jak Sydney, miejsc do zamieszkania i stworzenia sobie wręcz idealnej i cudownej przyszłości. Lecz biorąc pod uwagę statystyki, Australia wśród najbardziej rozwiniętych krajów na świecie odnotowała największy spadek jakości życia obywateli. Wśród krajów najbardziej rozwiniętych, to wiadomo, czy Europa, czy Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia. Zarobki tutaj są coraz gorsze i już nie nadążają za nagłymi i ciągłymi wzrostami cen oraz wysokimi cenami wynajmu nieruchomości, kupna też nieruchomości, czy też ziemi pod budowę. Mówiąc krótko, tak w praktyce zarabiamy coraz mniej. Czy całkiem tak niedawno Australijczycy pracowali dosyć krótko, 37,5 godziny tygodniowo, ponieważ to wystarczało na normalne, porządne życie. W tej chwili
można zauważyć, że ludzie są zmuszeni do pracy i zwiększenia ilości godzin do 50, nawet 60 godzin, żeby utrzymać obecny status społeczny, czyli żeby nie obniżyć swój poziom życia. Do tego wszystkiego dochodzi ciągły stres z niepewną przyszłością oraz taki stan zwątpienia, a marzenia o zakupie pierwszego wymarzonego domu odchodzi do lamusa. Tak w tej chwili się zastanawiam, dlaczego kryzys w Australii powiększa się szybciej niż w innych wysoko rozwiniętych państwach na świecie. I to nie jest efekt takiego globalnego kryzysu na świecie, wojny na Ukrainie, czy tego okresu po pandemii na świecie. To wszystko to jest skutek nieprzewidzialnych decyzji politycznych tutaj w tym kraju. W Australii przede wszystkim postawiono na totalne uzależnienie od Chin, czyli masowy eksport do tego kraju surowców naturalnych oraz postawienie też na masową imigrację ludności z Chin i krajów ościennych tego regionu Azji Wschodnio-Południowej. Wszystko to pogorszyło się do obniżenia warunków życia. Odbiło się to oczywiście też na mnie i stąd podjąłem decyzję o opuszczeniu tego kraju po 6 latach. A powiem więcej, takie zjawiska, czyli takiej masowej emigracji z Australii jest aż nadto widoczna. Sporo ludzi stąd w tej chwili wyjeżdża. Australia pomimo takich naprawdę dużych restrykcji, zamykaniu nielegalnych imigrantów na wyspie Manus, trzymanie ich tam w takich obozach, zwiększyła wręcz w tej chwili jest to masowa imigracja taniej siły roboczej tutaj do tego kraju. W ostatnim roku przybyło ich rekordowo, bo aż 640 000. Chciałbym tylko przypomnieć, że w Australii żyje w tej chwili niecałe 27 milionów ludzi. Co na tylu mieszkańców taka ilość imigrantów rzucona w tak krótkim okresie jednego roku wręcz przewróciła cały rynek do góry nogami. Obecnie też wyobraźcie sobie, że w Australii przebywa około 1 milion studentów. To sobie możecie wyobrazić, gdzie ci ludzie tak naprawdę się tutaj pomieścili po takim tsunami emigrantów w tak szybkim czasie tutaj do Australii. Mogę Wam tutaj przypomnieć, gdzie nagrałem kilka odcinków na temat trudności ze znalezieniem odpowiedniego mieszkania do wynajmu, czyli po prostu jeśli jesteśmy zainteresowani jakąś ofertą najmu, jakimś mieszkaniem, to wyobraźcie sobie, że kandydatów na to mieszkanie może być nawet 100. Jedna osoba ma prawo mieszkać w tym mieszkaniu, która się stara. No tragedia. No, w takim wypadku to wszystko się kręci, budownictwo nie nadąża, materiały stają się coraz droższe, do tego dochodzą też wysokie stopy procentowe i mamy totalny przepis na kryzys. A ceny takich nieruchomości pod wynajem potrafią urosnąć po roku czasu 40, 50, 60%. Wynajęcie takiego standardowego mieszkania tutaj w Australii staje się produktem luksusowym. A co ciekawe, rząd przyznaje się całkowicie do tych błędów, wie o tak wielkiej ilości napływających imigrantów oraz chęć ich do pracowania za jak najniższą stawkę w przeludnionych mieszkaniach. Ci imigranci gotów są pracować naprawdę poniżej minimalnej krajowej, bez żadnej apelacji, ponieważ to wszystko to jest miliardowy biznes dla tego kraju.
Rząd się chwali, że ten proceder, czyli ściąganie imigrantów do studiowania i jako tania siła robocza, to zastrzyk do budżetu tego kraju ponad 50 miliardów dolarów rocznie. Uniwersytety i wszelkie szkoły zawodowe pękają w szwach. Jest to kura znosząca złote jaja dla tego kraju. Agenci imigracyjni, prawnicy oraz przeróżni pośrednicy zarabiają na tym procederze ogromne pieniądze. Mówiąc krótko, Australia zamiast stając się przykładowym wzorem dla prawidłowego szkolenia edukacyjnego wszystkich ludzi z całego świata, stała się fabryką wiz. Azjaci tutaj masowo otrzymują wizy tymczasowe, a studiowanie to jest tylko dla nich wymówka. Chodzi o to, żeby mieć jakiś pretekst do częściowo legalnej pracy oraz przebywaniu tutaj w tym kraju, a w dalszej kolejności do otrzymania rezydentury. Dla wszystkich przybywających tutaj do Australii cel jest tylko jeden: załapanie się do jakiejś szkoły, a następnie otrzymanie rezydentury i nigdy nie wracać do kraju, z którego się tutaj przybyło. Wiele tutaj szkół w Australii to są po prostu wynajęte puste sale, w których jest kilka komputerów i można powiedzieć, że to są szkoły typu spam, które zapewniają tutaj świeżo przybyłym wizy studenckie oraz prawo do pracy. W całej Australii jest 270 000 studentów zapisanych na kursy zawodowe, które to nie mają żadnej wartości edukacyjnej. Uczelnie australijskie płacą ogromne pieniądze pośrednikom w Indiach i w krajach ościennych do zwerbowania tych ludzi tutaj do Australii. Kraje ościenne, mam na myśli przede wszystkim Indie, Nepal, Pakistan. Wiadomo z jakiej części świata. Mimo to rząd chwali się ogromnymi dochodami z tego sektora edukacyjnego tutaj w Australii. Tylko może do końca nie wie o tym, że większość studentów wysyła swoje zarobione pieniądze do kraju swojego pochodzenia. Handel wizami trwa do dnia dzisiejszego. I tutaj mogę przytoczyć przykład mojej żony, która skończyła normalną, że tak powiem, szkołę zakończoną dyplomem. Cała ta edukacja trwała 3 lata. Kosztowała ją 35 000 dolarów. Otrzymała po tym dyplomie tutaj pracę w bardzo dużej korporacyjnej firmie. W tej chwili kończy jej się wiza pracownicza i co usłyszała od głównego pracodawcy, że na jej miejsce są kolejni młodzi, chętni studenci, którzy bardzo chętnie zajmą jej stanowisko pracy, a co ona dalej zrobi, to ich w ogóle nie interesuje. Podsumowując ten cały problem, czyli cen mieszkań rośnie w bardzo zatrważającym tempie do góry. Z kolei zarobki albo stoją w miejscu, albo nawet spadają w dół, ponieważ jest bardzo duża konkurencja i olbrzymi napływ świeżej krwi nowych imigrantów, którzy są gotowi pracować za minimalną stawkę płacową lub nawet poniżej. Wszystkie uniwersytety, szkoły zawodowe nastawiają się tylko na ilość, a nie na jakość. Do tego jeszcze dochodzi podpisanie przez rząd australijski umowę z rządem indyjskim na bezograniczony limit nowych imigrantów z tego kraju, a późniejszym po studiach mogą oni pracować legalnie 8 lat oraz sprowadzać całą swoją rodzinę na co najmniej 3 miesiące tutaj do Australii. W rzeczywistości taki napływ imigrantów z tego regionu kraju to kolejna tania siła robocza, która psuje ten rynek i ten kraj od środka. Bardzo kiepski deal też robi Australia z Chinami, ponieważ wszystkie swoje surowce sprzedaje za pół darmo do Chin, a Chiny
za to przerabiając, zamieniając to w komputery, w telefony, w samochody, robi tak naprawdę olbrzymie pieniądze, sprzedając towar na całym świecie. I pomimo tego wiadomo, że przez to Australia jest totalnie uzależniona od Chin, a sprzedaż po przeróbce tego wszystkiego Chiny zarabiają miliardy dolarów na całym świecie. Więc Australia to moim zdaniem kraj kiepsko zarządzający przez decydentów, łatwo pozbywający się unikalnych surowców naturalnych, która to podpiera całą gospodarkę na fejkowej edukacji oraz przyznawania wszystkim wiz, a pieniądze, które zarabia na bieżąco, nie inwestuje w nowoczesne technologie. Dopóki Chiny kupują te surowce od Australii, ta gospodarka jakoś tutaj funkcjonuje. Ale zastanówmy się, co będzie, jeśli Chiny zastosują sankcje na import. A już tak parę razy próbowali szantażować Australię, wprowadzając sankcje w 2020 roku na wino, jęczmień i wołowinę. Sytuacja wtedy stała się wręcz dramatyczna dla tego kraju. A co będzie, jeśli Chiny obrażą się całkowicie na Australię i na przykład zaczną handlować i skupywać surowce od Brazylii czy Rosji? Jestem ciekaw, czy Australia ma na to plan B. Wygląda na to, że Australia zakłada, że Chińczycy zawsze będą od nich kupować. Na papierze australijska gospodarka wygląda całkiem dobrze, ale jednak jak przyjrzymy się temu bardzo dokładnie, to wygląda to na wielką piramidę finansową. Ja na szczęście nie będę miał zaszczyt odczuć tego na własnej skórze. Jestem już spakowany i za 12 dni opuszczam Australię po 6 latach. Kupiłem już bilet w jedną stronę. Nie zamierzam tutaj wrócić. Uważam też, że Australia jest wciąż pięknym krajem, ale nie dla ludzi, którzy chcą tutaj przyjechać, zacząć życie i normalnie żyć. To już nie te czasy. Straciłem 6 lat tutaj życia. Moim zdaniem to był błąd przyjeżdżając tutaj. To wszystko, co mam dzisiaj do powiedzenia. Jest to mój ostatni vlog tutaj z Australii. Jeśli chcecie wrócić do moich poprzednich filmików, to serdecznie zapraszam. Zrobiłem ponad 100 filmów na temat życia tutaj w Australii. Filmy zawsze były szczere i to były moje odczucia. Goodbye Australia. Nie zobaczymy się już nigdy więcej. Dziękuję za obejrzenie. Do następnego odcinka z innego już miejsca. Easy Vlog. Trzymajcie się. Cześć.